Siema wszystkim, dawno mnie nie było na YouTube. Tutaj macie 200 kg, czyli test formy po przerwie. Uważam za udany. No i od tego momentu zaczęło się żyłowanie w wyniku, takie lekkie pikowanie. No i macie efekt pikowania po 2 tygodniach. Węższy chwyt, brak fazy ekscentrycznej właściwie. No i mega eksplozywne wyciskanie, zobaczcie. Właściwie bez żadnego oporu. Moim celem jest maksymalne rozpędzenie sztangi na samym dole i to właśnie czynię. Taki właśnie powinien być cel każdego wyciskacza, czyli nie tracić siły na fazę ekscentryczną i mocno tą sztangę wypchać w górę ile się da. Tu macie 210, też z zapasem, z krótkim zatrzymaniem, no i cel osiągnięty. Myślę, że jakby było więcej czasu, osiągnąłbym albo wyrównałbym rekord, czyli 220 kg. No zobaczymy na drugą część sezonu, bo tam plany są, aby ten rekord pobić. Tutaj 180 kg 5 razy, rekord, jak wiecie, 180 10 razy. Chwyt szeroki, mniejsze zgięcie, czyli ten kąt pachowy jest bardziej rozwarty, nie jest taki ostry. Dzięki czemu mogę wycisnąć więcej powtórzeń, ale niestety wynik ten maksymalny jest niższy. Tu macie 170 kg 8 razy. Myślę, że jakbym pojadł i nie był po całym treningu, max zrobiłbym 12 razy. Dodałem też wiele ćwiczeń akcesoryjnych, między innymi floor press, czyli ćwiczenia, które pozwala nam ominąć tak zwany efekt stretch reflex. To jest główny cel, czyli praca nad tak zwaną, w cudzysłowie oczywiście, siłą koncentryczną. No i wiadomo, druga faza, docisk, triceps, no ale u mnie to wygląda jakby to robił w pełnym zakresie. No i tu niespodzianka, już robię high bary, jak wcześniej low bary były problemem, tak teraz robię high bary. Tutaj 200 kg 3 razy, z czego się bardzo cieszę, ponieważ wcześniej byłby to duży problem. Jak widzicie, jak na pierwszy raz nieźle to poszło, choć moje rekordy, które są dużo wyższe, tutaj może bardziej panika nad pojawieniem się bólu niż rzeczywiście ciężkość obciążenia. Potem krótki teścik, jak ta forma wygląda z pauzą. Brzuch wydęty, aby tą tłocznię napiąć, bach, i te 220 dość lekko poszło. Tu w innym dniu 230 kg, też nie jest zbyt ciężkie, trochę sztanga zartowała, no ale to już była seria chyba, nie wiem, 6, 7 czy 8. No i mały challenge, 10 sekund, czy tam 10 do 10 obliczył mój bracik paleciak. Taka forma zabawy. No i jak widzicie, w serii ostatniej nie było to ciężkie. To był ostatni trening martwego ciągu klasycznego, 300 i 310, poszło lekko, natomiast tutaj uczyłem się podnosić z pasem. No niestety jeszcze nie potrafię, nie czuję tego pasa, nie potrafię napiąć tej tłoczni brzusznej, prowadzić powietrze do przepony, no i niestety ten pas na razie nic daje. Tutaj mamy podciąganie na drążku, dalej robię, wróciłem właściwie, bo miałem małą tam kontuzję, czyli ten tak zwany łokieć tenisisty. No i martwy ciąg sumo, pierwszy raz 250 tutaj kilo 3 razy, w którejś tam serii nie stanowiło żadnego problemu. No i później 300 kg 2 razy, mogłem zrobić dużo więcej, no ale już po drugim czułem takie chrupanie w kolanie, więc z tego wynika, iż w sumo największe przeciążenia u mnie są w kolanie, no i muszę ograniczać. Tu RPE dałbym sobie 6, a jak 6, więc myślę, że zrobimy max 300 kg 6, 5 razy. Tu martwy ciąg rwaniowy, czyli ćwiczenia akcesoryjne dosłownie na wszystko, i na siad, i na ciąg, i na klasyk, i na oderwanie, i na lockout, czy ta faza rack pull. No i czas start, już typowo wchodzę w ciężką redukcję, tak mi się wydaje oczywiście, no ale jak już zrobiłem to, co dzisiaj robiłem, to znaczy, że jestem już zmotywowany. Super serię, tutaj akurat przysiady z uginaniem na piłce. Mały ciężar, w ogóle nie czuję w tej wersji dyskomfortu, co mnie bardzo cieszy, ponieważ mogę spokojnie żyłować wyniki na stałych obciążeniach, natomiast będę powoli podnosił te powtórzenia. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, będę Wam zdawał relacje.
z tej redukcji, jakie te treningi będą, jak one będą wyglądać, zobaczcie sami. Napiszcie w komentarzach, jaką serię chcielibyście widzieć w moim kanale. To po pierwsze, po drugie pamiętajcie o dawanie łapki w górę lub w dół, czy Wam się podoba, czy nie. Subujcie mój kanał, no i w opisie linki do suplementów GN oraz kodu TheFaceless. Na razie!